No i znalazłem sporo różnych ciekawych informacji o takim z pozoru niepozornym urządzeniu. To była firma o nazwie Batterien und Elemente Fabrik System Zeiler AG. Co ciekawe, znalazłem logotyp firmy Zeiler wpisany do polskiego rejestru Urzędu Patentowego. Znalazłem m.in. w Muzeum Miejskim w Berlinie. No nic dziwnego, skoro producent miał również swoją siedzibę w Berlinie. To jest skrót od Deutsches Reichsgebrauchsmuster. I ta firma właśnie kryje się, firma Hermana Remmlera w miejscowości Spremberg, kryje się właśnie pod tym logo HRS. Skórzany pasek, który pozwalał przypiąć taką latarkę na przykład do guzika. Latarka przez przynajmniej jakiś czas należąca do jakiegoś podoficera o nazwisku André. Historii tej latarki nie poznamy, a ona sama nie będzie w stanie nam więcej powiedzieć niż te napisy. Możemy zaraz nawet spróbować ją tutaj zamontować. O, zobaczcie. O, teraz wcisnąłem i przekręciłem ten włącznik i widać, że latarka świeci ciągłym światłem. Zielony, czerwony. Cześć! W tym tygodniu na tym kanale dosyć dużo czasu poświęciłem na coś, co właściwie nie jest związane bezpośrednio z prezentowaną tutaj tematyką, czyli pokazywałem montaż takiego warsztatowego wózka spawalniczego. Ten wózek teraz ostatnio bardzo mi się przydaje, ale pomyślałem sobie, że jednak chciałbym w tym tygodniu wrócić też do zabytków techniki i pokazać przynajmniej jakieś proste urządzenie, które nie wymaga bardzo dużo czasu. No i wybrałem sobie z moich zbiorów taką starą niemiecką latarkę wyprodukowaną, myślę, że w latach 30. W każdym razie jest to latarka używana mniej więcej w okresie II wojny światowej. Na pewno nie jest ona nowsza niż rok 1945, bo pomyślałem sobie, ile czasu można poświęcić starej latarce. Natomiast prawda jest taka, że im więcej szukałem informacji o latarce i jej wytwórcy, tym więcej tych informacji znajdowałem i myślę, że znalazłem nawet pewną dosyć ciemną kartę historii tego urządzenia, czy właściwie ludzi, którzy takie urządzenie wyprodukowali i z takiego urządzenia korzystali. No i o tym chciałbym Wam w tym dzisiejszym, myślę, że jednak niezbyt długim odcinku opowiedzieć. Na potrzeby tej dzisiejszej prezentacji założyłem sobie nawet takie w miarę eleganckie, choć już nieco przybrudzone, przyznaję, białe rękawiczki, które czasem używam przy różnych pracach gdzieś w jakichś archiwach ze starymi dokumentami, żeby ich po prostu nie wyplamić. Aczkolwiek zrobiłem to może mniej przez szacunek dla zabytku techniki, który dzisiaj będziemy oglądać, ile raczej po prostu przez to, że w ostatnich dniach dosyć intensywnie zajmuję się pracami lakierniczymi przy samochodzie i po prostu mam ręce całe w jakichś podkładach epoksydowych, więc z jednej strony chciałem oszczędzić tą latarkę, a z drugiej strony chciałem oszczędzić Wam zbliżenia na totalnie upaprane ręce. Ok, ale to jest nieważne, dzisiaj zajmujemy się tą starą latarką. Latarkę mam już od, no myślę, że ponad 25 lat, prawie 30 lat, bo kupiłem ją gdzieś w drugiej połowie lat 90. i to co ciekawe, kupiłem ją na targu staroci w Wiedniu, na takim targu organizowanym co tydzień w soboty, zresztą do dzisiaj, jak tam jestem czasami, to bardzo chętnie tam zaglądam. I przyznaję, że przez cały ten czas, przez ponad 25 lat ta latarka po prostu u mnie leżała, jakoś zbytnio nie szukałem informacji o jej historii, a teraz do tego nagrania pomyślałem sobie, że warto to zrobić. No i znalazłem sporo różnych ciekawych informacji o takim z pozoru niepozornym urządzeniu. Po pierwsze, producent tej latarki. Jak widzicie, jest tutaj bardzo ładny, wyraźny napis Zeiler i towarzyszące mu logo. Poszukałem trochę informacji i bardzo szybko znalazłem taką firmę, która istniała do 1945 roku, czyli właściwie do końca wojny. W Berlinie była dosyć znana w latach 20. i w latach 30. To była firma o nazwie Batterien und Elemente Fabrik System Zeiler AG. W Berlinie przy Rungestrasse 20, a właściwie prawie w centrum Berlina, troszkę bliżej Ostbahnhof, czyli dworca wschodniego. To była firma, ta nazwa Batterien und Elemente Fabrik, czyli fabryka baterii lub akumulatorów i elementów, czy jakichś tam części, była znana przede wszystkim z produkcji akumulatorów do radioodbiorników. Między innymi znalazłem takie produkowane właśnie w firmie Zeiler akumulatory czy baterie radiowe marki Pertix.
Takiej nie mam, ale być może kiedyś uda mi się taką znaleźć. Można produkty tej firmy Cyler znaleźć właśnie w starych katalogach osprzętu radiowego. Postaram się Wam tutaj pokazać z boku. Co ciekawe, znalazłem logotyp firmy Cyler wpisany do polskiego rejestru Urzędu Patentowego, a znalazłem go w takim bardzo fajnym pisemku dostępnym w internecie, z którego często korzystam, w wiadomościach Urzędu Patentowego. To jest chyba numer 5 z 1927 roku, czyli no praktycznie sprzed 100 lat. I tam właśnie w tych wiadomościach Urzędu Patentowego można zobaczyć wpis logotypu, czy w ogóle wpis tej firmy na polskim rynku, czy jej działalności w Polsce. Znalazłem też, grzebiąc w różnych materiałach internetowych, różne patenty firmy Cyler wpisane do wykazów patentów na terenie Polski w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. To były wykazy patentów z lat 30. Poszukałem też troszkę w jakichś starych niemieckich dokumentach i na przykład w książce telefonicznej Berlina z 1941 roku również znajduje się właśnie adres firmy Cyler przy Rungestrasse. Także to już mamy załatwione. Producent tej latarki był przede wszystkim producentem osprzętu radiowego, między innymi właśnie baterii i akumulatorów radiowych. Zresztą do akumulatorów radiowych tutaj jeszcze na tym kanale wrócimy, bo mam fajne 2 szklane polskie akumulatory radiowe, nie wiem, z lat 50. czy początku 60., ale to sobie obejrzymy w innym odcinku. Może zresztą kiedyś jakieś baterie czy akumulatorki radiowe firmy Cyler też uda mi się znaleźć. Na razie mam tylko taką latarkę. No właśnie, bo firma produkowała też latarki. Poszukałem sobie w internecie, jeżeli chcecie, to też możecie to dosyć łatwo znaleźć. Tych latarek firmy Cyler można zobaczyć w internecie dosyć sporo. One są nawet, powiedziałbym, że dosyć cenione przez kolekcjonerów. Bardzo często były to latarki z zasobów nie tylko cywilnych, ale właśnie wojskowych, z zasobów Wehrmachtu czy różnych jednostek wojskowych z okresu II wojny światowej. Takie latarki używano też w różnych służbach wartowniczych, gdzieś tam na kolei, ale jednak większość tych, które widziałem, miały gdzieś tam jakieś powiązania z armią niemiecką z okresu II wojny światowej. Tak jak się zorientowałem, to ta latarka oznaczona numerem 4640 jest chyba dosyć rzadka, taka charakterystyczna z tymi 2 zaczepami po bokach. Znacznie częściej w internecie znajdowałem taką latarkę oznaczoną numerem 4848. Ona się różniła tym, że nie miała tutaj tych zatrzasków, miała tutaj zawias w dolnej części obudowy, natomiast tutaj w górnej części obudowy po bokach miała takie metalowe przyciski, które po wciśnięciu pozwalały odblokować całą tą przednią klapkę i otworzyć latarkę. Tutaj robi się to przy pomocy tych 2 zatrzasków, zresztą zaraz to sobie zobaczymy. Znalazłem też w internecie dość sporo też takich wykonanych, no właśnie, nie wiem, chyba z bakelitu, latarek firmy Cyler oznaczonych jako model 4350 i one mają zupełnie inny kształt, bo tutaj na tym płaskim korpusie znajduje się soczewka z żarówką, znajduje się tutaj w tej części. Jakby w ten sposób się je trzymało i tutaj w tej, nie wiem, przedniej części znajdowała się ta żaróweczka. Były też po wojnie produkowane też takie enerdowskie, były też wzorowane może na nich polskie latarki w metalowej obudowie, też właśnie tutaj z soczewką i z żaróweczką. One trochę się śmieję, bo one mi przypominają na pierwszy rzut oka takie małe buteleczki na wódkę, tak zwane małpki, właśnie z tą żaróweczką tutaj na górze. Na razie takiej latarki nie mam, ale myślę, że uda mi się coś takiego prędzej czy później zdobyć. I właśnie taką latareczkę z soczewką, z tym szkiełkiem i z żaróweczką po tej stronie znalazłem m.in. w Muzeum Miejskim w Berlinie. No nic dziwnego, skoro producent miał również swoją siedzibę w Berlinie, ale znalazłem ją także w miejscu, które dosyć często odwiedzam, w niemieckim Muzeum Tworzyw Sztucznych. Deutsches Kunststoff Museum to się chyba nazywa, no bo tam z kolei interesujący był materiał, z którego takie latarki wykonano. Takiej latarki jak ta, tego modelu 4640 przyznaję, że jakoś w internecie, w żadnych muzeach czy w zbiorach cyfrowych, muzealnych nie znalazłem.
Widziałem też jeszcze kilka latarek produkowanych przez firmę Zeiler, takich klasycznych, okrągłych, takich jak kiedyś były latarki na baterię R20. Widziałem takie krótsze modele, widziałem też takie dosyć długie, duże modele, właśnie też z logo firmy Zeiler. Także jak widać, tych modeli latarek produkowanych w tej firmie w Berlinie było dosyć dużo. No właśnie, a jeżeli mówimy o materiale, najczęściej w opisach tych latarek widziałem stwierdzenie, że są one wykonane z bakelitu, ale przyznaję, że ja nie jestem tego tak do końca pewien i po prostu nie znam się na materiałach, z których w latach 30. czy na początku lat 40. produkowano tego rodzaju obudowy do jakichś latarek, radioodbiorników, telefonów, innych urządzeń. W niemieckim Muzeum Tworzyw Sztucznych jest tam napisane, że latarka posiada obudowę z fenoplastu. Dokładnie ten sam przypadek mieliśmy oglądając stary niemiecki odkurzacz Progress 2 z początku lat 30. Tam również było napisane, że obudowa jest wykonana z fenoplastu. Przyznaję, że ja bardzo chętnie kiedyś zdobyłbym jakąś książkę, najchętniej książkę pochodzącą właśnie mniej więcej z epoki, z lat międzywojennych, w której byłoby ładnie opisana kwestia materiałów, z których wykonywano obudowy tego rodzaju urządzeń. Nie wiem, czy pamiętacie, jak oglądaliśmy odkurzacz Electrolux 5 czy Electrolux 7, to tam z kolei były takie czarne okładziny rączki, zresztą z takimi ładnymi zdobieniami, na których było napisane, że są one wykonane z materiału o nazwie Trollit. Także tych różnych materiałów, zanim w takich branżach zagościł plastik, tych różnych materiałów typu bakelit, ebonit i tego rodzaju było dosyć dużo. Ci z Was, którzy znają się na tym dawnym materiałoznawstwie, pewnie będą mogli powiedzieć tutaj więcej. Ja mam nadzieję, że do tej tematyki jeszcze wrócę i że uda mi się, tak jak powiedziałem, jakąś fajną książkę na ten temat znaleźć, która pomoże w zidentyfikowaniu tego materiału. Zresztą o tym jeszcze też za chwilkę porozmawiamy. Jeżeli chodzi o inne napisy na tej latarce, także ten napis Zeiler i logotyp, który tutaj się znajduje, mamy już zidentyfikowany. Na dole mamy ten numer modelu latarki, o tym też już mówiliśmy. Tutaj z boku znajdują się dwa napisy DRGM. O tych napisach DRGM też kiedyś już przy okazji omawiania jakichś starych niemieckich urządzeń mówiliśmy. To jest skrót od Deutsches Reichsgebrauchsmuster, czyli nie wiem, jakby to przetłumaczyć, niemiecki wzór użytkowy, czyli też coś w rodzaju wpisu do rejestru tamtejszego urzędu patentowego. Świadczyło to o tym, że wzór tej latarki jest zastrzeżony, zarejestrowany. To, co jest ciekawe, to mogą być jeszcze napisy, które znajdują się w środku tej latarki. Tu są jeszcze z tyłu napisy, ale o nich sobie później porozmawiamy. Otworzę teraz latarkę. Jak widzicie, latarka jest przeznaczona na taką klasyczną, płaską baterię. No niestety baterii starej tutaj w niej nie było. Jest tutaj jeszcze żaróweczka. Przyznaję, że nie wiem, czy sprawna. W środku latarka jest naprawdę ładnie zachowana. I tutaj w środku też znajduje się kilka napisów. Ja spróbuję Wam wyświetlić zdjęcie w powiększeniu, jeżeli to mi się uda. Po pierwsze, tutaj na środku pod żaróweczką jest numer 10527. Przyznaję, że nie wiem, być może to jest numer jednostkowy takiej, czy numer seryjny takiej latarki. To, co jest ciekawe, to jest ten napis. Malutki, ledwie widoczny, być może będzie go troszeczkę lepiej widać w powiększeniu. To jest skrót HRS. Poszukałem tego też trochę w internecie, znalazłem informację, że tą nazwą była określana wytwórnia, czy był to logotyp wytwórni, która wyprodukowała tę obudowę właśnie, nie wiem, z bakelitu, fenoplastu. Latarka była później w Berlinie już składana, montowana, natomiast sama ta obudowa została wykonana w firmie o nazwie Pressstoffabrik Spremberg, albo też znalazłem nazwę Hermann Römmler AG, czyli spółka akcyjna w miejscowości Spremberg w Brandenburgii. To była, nie wiem, tłocznia czy prasowalnia, nie wiem jak to się fachowo nazywa, w każdym razie miejsce, w którym tę obudowę z tego tworzywa, nie wiem, jakoś wytłoczono, wyprasowano, nadano jej ten odpowiedni kształt i ta firma właśnie kryje się, firma Hermana Römmlera w miejscowości Spremberg.
kryje się właśnie pod tym logo HRS. To jest też dosyć ciekawa sprawa. Poszukałem sobie w internecie troszeczkę więcej informacji o tym. I dowiedziałem się, że ta firma Pressstoffabrik, czyli taka fabryka materiałów prasowanych czy tłoczonych w miejscowości Spremberg w Brandenburgii, to jest mniej więcej gdzieś na wysokości polskiego Żagania, zresztą wcale niedaleko od polskiej granicy, została założona w 1867 roku właśnie przez przemysłowca Hermana Römlera i początkowo produkowała m.in. płyty gramofonowe i materiały izolacyjne. Podobno wykorzystywano do tego jakieś odpady z pobliskiej fabryki tekstylnej między innymi. Natomiast w latach 20. firma przerzuciła się głównie właśnie na wyroby z bakelitu i była też jednym z pionierów produkcji wyrobów plastikowych, jeszcze w czasach, kiedy plastik nie podbił rynku tak jak zrobił to teraz. Od lat 1930. i to jest też dosyć ważne, w tej fabryce Pressstoffabrik w miejscowości Spremberg produkowano także płyty z laminatu. Coś w rodzaju takiej płyty to wyglądało mniej więcej tak jak ten stół, przy którym tutaj siedzę. Jeżeli pamiętacie stare wagony kolejowe, to one były często czymś takim wykładane. To zwłaszcza po wojnie w NRD był bardzo popularny materiał, ale jego produkcja i pionierem produkcji takich płyt laminowanych była właśnie ta firma Hermana Römlera w miejscowości Spremberg w Brandenburgii. W latach II wojny światowej produkcja została przestawiona na potrzeby zbrojeniowe, chociaż nie wiem, co dokładnie wtedy w tej fabryce produkowano. No a w roku 1945 po przejściu frontu cała ta struktura fabryki czy całe urządzenia produkcyjne zostały zdemontowane i wywiezione w głąb Związku Radzieckiego. Natomiast w późniejszych latach wznowiono tam w latach NRD, czyli Niemiec Wschodnich, wznowiono tam właśnie produkcję płyt laminowanych. One nosiły nazwę Sprelakart i były stosowane głównie przy produkcji mebli kuchennych, laboratoryjnych, szkolnych, właśnie takich łatwych w czyszczeniu, odpornych na zarysowania mebli z płyt laminowanych. Też niemieckie i nie tylko niemieckie wagony właśnie takimi płytami wykładano. Przyznaję, że nie wiem, czy te płyty, którymi wykładano polskie wagony w latach, nie wiem, już po II wojnie światowej, właściwie do niedawna, czy one też były importowane z NRD, czy były produkowane na licencji, czy posiadaliśmy, na pewno posiadaliśmy też własne fabryki tego rodzaju płyt laminowanych, no ale ich historia, czy produkcja historii, czy historia produkcji tych płyt sięga właśnie tej fabryki, która wyprodukowała też obudowę tej latareczki. No a po zjednoczeniu Niemiec fabryka po prostu zbankrutowała, jak wiele takich zakładów została porzucona, a z tego co wiem kilka lat temu, dosłownie gdzieś już w 2021 chyba roku zdemontowano czy rozebrano pozostałości budynków po tej fabryce. Nie wiem, może kiedyś będę miał okazję, wybiorę się tam i zobaczymy, czy coś z tego pozostało. W każdym razie dzięki temu niedużemu logotypowi udało się zidentyfikować tą dawną tłocznię, w której wykonano tę obudowę tej latarki. Mam tutaj moją ściągawkę, do której też sięgam, żeby o czymś nie zapomnieć. Aha, tutaj jest jeszcze jeden logotyp, który znajduje się po tej stronie. Postaram się go także powiększyć i tak jak znalazłem gdzieś na jakiejś stronie internetowej, na której była zaprezentowana podobna latarka, to jest stempel Urzędu Badania Jakości Materiałów, Materialprüfungsamt, i tutaj znajduje się również numer chyba 32 i teraz nie jestem pewien, czy to był numer tego Urzędu Badania Materiałów, czy był to raczej numer fabryki, która dane urządzenie, czy daną obudowę do urządzenia produkowała. Tutaj na dole powinien się jeszcze znajdować, tak przynajmniej przeczytałem, symbol, czy numer materiału, z którego wykonano daną obudowę, ale ja tego zupełnie nie mogę przeczytać. Nie wiem, wydaje mi się, że jest to N1 albo Z1. Nie mam pojęcia. Przy jakimś internetowym omawianiu takiej troszkę podobnej latarki, też z fabryki Zeiler, było tam napisane, że na dole znajduje się symbol T1 i że on oznacza żywicę fenolową. Ale zupełnie tego nie wiem, w każdym razie tutaj nie potrafię tego odczytać. No ale powinien to być zgodnie z informacjami, które znalazłem, właśnie stempel czy logo Urzędu Badania
materiałów. Popatrzmy sobie jeszcze może troszkę na budowę tej latarki, do jej historii jeszcze wrócimy. Tak jak widzieliście, latarka ma dwa takie zaczepy, które pozwalają zdjąć, założyć, zablokować tę przednią obudowę. Tutaj są takie pokrętła po bokach. Jedno z nich nasuwa tutaj na to okienko, na soczewkę zieloną szybkę. To drugie niestety jest ułamane, ale nim można nasunąć na tą szybkę taki czerwony filtr, czyli latarka mogła świecić na czerwono, na zielono. To jest bardzo częsty przypadek, jeżeli chodzi o takie różne, nie wiem, jakieś do zastosowań przemysłowych, wartowniczych, sygnalizacyjnych latarki. No tu niestety to czerwone pokrętło się ukruszyło. Z tyłu jest skórzany pasek, który pozwalał przypiąć taką latarkę na przykład do guzika gdzieś przy jakimś mundurze, zwykle przy kieszonce munduru, także nie trzeba jej było cały czas nosić w ręku. Na górze na tej latarce znajduje się wyłącznik, który można było w ten sposób wcisnąć, zablokować i teraz latarka powinna być włączona, ale ten wyłącznik miał też tą zaletę, że mógł działać też jako taki wyłącznik chwilowy, co było przydatne przy nadawaniu tą latarką jakichś sygnałów, na przykład alfabetem Morsa. Zresztą zobaczymy sobie później, czy ta latarka będzie też działała. Jeżeli chodzi jeszcze o historię tej firmy Zeiler, to znalazłem tylko tyle, że no niestety w latach II wojny w fabryce tej firmy byli zatrudniani m.in. niemieccy Żydzi jako robotnicy przymusowi, a w późniejszym okresie trafiali oni do obozów koncentracyjnych, głównie do obozu Auschwitz, a po wojnie w lutym 1949 roku magistrat Berlina wydał taką ustawę czy rozporządzenie o odebraniu majątku zbrodniarzy wojennych i działaczy nazistowskich i w ramach czy na mocy tego rozporządzenia czy tej ustawy fabryka Zeilera została upaństwowiona i właściwie nie znalazłem jej dalszych śladów po roku 1949. Muszę jeszcze poszukać, bo bardzo prawdopodobne, że zdolności produkcyjne czy jakiś park maszynowy tej fabryki wykorzystywano później w NRD, być może też do produkcji jakichś akumulatorków radiowych czy właśnie latarek. Zresztą widziałem kilka NRD-owskich latarek, już nie bakelitowych, tylko metalowych, w trochę podobnym kształcie. Być może powstały w tej samej fabryce, ale tego nie wiem, muszę to jeszcze sprawdzić, a może ktoś z Was potrafi tę zagadkę rozwiązać. Tutaj jest jeszcze jedna ciekawa sprawa związana z tą latarką. Jeżeli spojrzycie tutaj na tylną część tej latarki, na tą tylną pokrywę, to być może będzie to widoczne. Postaram się też wyświetlić zdjęcie. Tutaj jest skrót z nazwiskiem posiadacza tej latarki UT albo UFFZ.Andre. UFFZ to jest Z. To jest skrót od Unteroffizier, czyli to był taki najniższy stopień podoficerski w niemieckim Wehrmachcie. On miał swój odpowiednik w SS także, ale tego nie pamiętam. No i tutaj na dole jest jeszcze skrót TL, czyli no, prawdopodobnie telefon 21 38 0. No czyli należy przypuszczać, że była to właśnie latarka przez przynajmniej jakiś czas należąca do jakiegoś podoficera o nazwisku André, który, nie wiem, wykorzystywał ją może gdzieś w jakichś koszarach, czy niestety być może w jakimś obozie, a tutaj był, nie wiem, numer gdzieś na jakąś jego wartownię, stróżówkę, gdzie można było się z nim skontaktować. Tak z ciekawości przyznaję, że poszukałem troszeczkę w internecie tego nazwiska André. No, małe prawdopodobieństwo, abym znalazł akurat żołnierza, do którego ta latarka należała, bo może nie jest to bardzo typowe niemieckie nazwisko, ale jednak zdarzają się te nazwiska. No, w każdym razie znalazłem m.in. w spisie członków załogi obozu koncentracyjnego Auschwitz niejakiego Joachima Heinza André, pochodzącego z Frankfurtu nad Odrą, czyli no właściwie z miejsca bardzo niedaleko Berlina, w którym wyprodukowano tę latarkę. I on jest, tak jak powiedziałem, w wykazie załogi obozu Auschwitz, a dokładniej był wartownikiem w podobozie w Monowicach od 1944 właściwie do końca, bo do stycznia 1945 roku. Później był jeszcze wartownikiem w obozach w Buchenwaldzie i w Schönebeck.
Był co prawda wtedy jako wartownik w oddziałach SS, które miały troszeczkę inne oznaczenia stopni, ale w jego tej kartotece przeczytałem na stronie Muzeum Auschwitz, przeczytałem, że miał za sobą też służbę w Wehrmachcie, czyli mógł też mieć stopień podoficerski. Aczkolwiek oczywiście może to być zupełny przypadek, no bo nie sądzę, żeby ta latarka należała akurat do tego członka załogi obozowej obozu w Auschwitz czy podobozu w Monowicach. Tak jak powiedziałem wam, ja tę latarkę znalazłem w Austrii, więc bardzo możliwe, że po prostu jakiś austriacki żołnierz Wehrmachtu przywiózł ją ze sobą po powrocie z wojny do domu i gdzieś tam już w jakiejś piwnicy czy na strychu wiedeńskim leżała, aż wreszcie ktoś ją znalazł i zdecydował się na jej sprzedaż. No tego niestety nie będziemy wiedzieć. Historii tej latarki nie poznamy, a ona sama nie będzie w stanie nam więcej powiedzieć niż te napisy, które na niej znaleźliśmy. To, co mnie oczywiście bardzo ciekawi, to jest pytanie, czy ta latarka w ogóle jest sprawna. Ona wydaje się być w całkiem niezłym stanie. Tutaj mieściła się płaska bateria. Nawiasem mówiąc, ten zaczep, który widzicie z boku, służył do zamontowania zapasowej żaróweczki. Tak się składa, że ja mam tutaj płaską baterię. Możemy zaraz nawet spróbować ją tutaj zamontować. Wydaje mi się, że to ten krótszy styk baterii powinniśmy włożyć tutaj. Ten dłuższy będzie dotykał żaróweczki. No i niestety może trzeba dokręcić troszkę żaróweczkę. O! Zobaczcie. Coś tutaj troszeczkę nie styka. Myślę, że jest to kwestia przeczyszczenia delikatnym papierem ściernym tych styków, ale ewidentnie wszystko działa. Nawiasem mówiąc, ciekawi mnie, co to jest za żaróweczka. Czy będą na niej jakieś napisy? Przyznaję, że tego do tej pory nie sprawdziłem. No i niestety ja tutaj niczego na tej żaróweczce nie widzę. Ona była już, kiedy kupowałem tę latarkę w Austrii, ale bardzo wątpię, żeby znajdowała się od czasu wojny tutaj w tej latareczce oryginalna żarówka. Wkręcam ją z powrotem. O, teraz wcisnąłem i przekręciłem ten włącznik i widać, że latarka świeci ciągłym światłem. Teraz, tak jak powiedziałem, można z niej korzystać do nadawania jakichś krótkich sygnałów. Tak, ewidentnie trzeba będzie troszeczkę te styki poczyścić. Zobaczmy jeszcze, jak działają te filtry kolorowe. O, włączę i zablokuję latarkę. Chwileczkę. Najpierw czerwone. Super. Teraz zielony. Też bardzo fajnie. O. Teraz mi się zablokowała ta szybka. Prawdopodobnie trzeba tutaj obydwa te filtry czerwony i zielony odpowiednio ułożyć. Trzeba by poczekać, aż będzie zupełnie ciemno w warsztacie i wtedy moglibyśmy sprawdzić działanie tej latarki. Zielony, czerwony. Wyłączam. No i tutaj ten chwilowy włącznik. Bardzo Wam za to dzisiejsze spotkanie ze starą niemiecką latarką z firmy Zeiler w Berlinie dziękuję. Myślę, że
udało się znaleźć dość sporo informacji historycznych o tym pozornie malutkim urządzeniu, a ja cieszę się też, że przy okazji na tym kanale udało się rozpocząć, myślę, że serię nowych nagrań właśnie o tego typu urządzeniach, o starych latarkach, o jakichś starych urządzeniach służących do sygnalizacji czy do oświetlenia, bo takich latarek będę miał jeszcze sporo. Będę miał polską latarkę kolejową, będę miał też co najmniej 2 niemieckie latarki z okresu II wojny światowej, jedną bardzo ładnie zachowaną z innej firmy, nie wiem czy z firmy Diamond, bo też takie latarki były, czy jeszcze inną. I jedną będę miał właściwie w bardzo złym stanie, bardzo zardzewiałą, taką metalową obudowę latarki niemieckiej, ale znalezioną kiedyś faktycznie na miejscu jakiejś bitwy na froncie wschodnim pod koniec wojny, chyba zimą 44-45 roku, także taką latarkę też spróbujemy zakonserwować i być może jeszcze jakieś ciekawe urządzenia tego typu tutaj do pokazania na kanale znajdę. Dzisiaj w każdym razie obejrzeliśmy, myślę, że bardzo ciekawą wojskową latarkę z firmy Zeiler w Berlinie. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia następnym razem. Cześć!